Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dokładnie tydzień temu byłem jeszcze na Teneryfie, a teraz jestem tutaj u mnie w Essen. Jest wczesny poranek, wstałem dzisiaj wcześniej. Mam wolne, gdyż mam fryzjera. Nie, żartuję. Znaczy fryzjera też mam, ale mam dzisiaj dermatologa. Chyba wam mówiłem przed wylotem, że zrobiłem sobie termin do dermatologa, gdyż mam tutaj takie niepokojące. Widzicie? O! Tu chyba to widać. To wygląda jak syfek, a jest taką chrostką, chcę się dowiedzieć o to. I przy okazji wypatrzyłem też tutaj taki czerwony punkt, jak byłem na plaży. On się robi od słońca jeszcze bardziej czerwony, więc o niego chcę się też dowiedzieć. I chcę się dowiedzieć o... Nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj mam taką czerwoną plamę, więc zobaczę, co pani doktor powie. Chciałem wam podziękować za tak ciepłe przyjęcie vlogów z Teneryfy, że trochę wam pokazałem też wam więcej siebie i w sumie ciepło przyjęliście. Fajnie też przyjęliście Danego. Mam nadzieję, że niedługo się jeszcze z Danem zobaczymy. Być może. I co? No i tyle. No i powiem wam, że było fajnie. Trochę się obawiałem tego ostatniego filmu, gdzie jedziemy na wulkan, gdyż nie czułem się tam, tak jak chyba mówię zresztą na filmie, że byliśmy po imprezie i szczerze wam mówiąc w ogóle też nie jechalibyśmy na ten wulkan, tylko że my wykupiliśmy sobie, nie wiem czy można to nazwać biurem podróży, ale u mnie w hotelu jest takie było stoisko, gdzie można było wszystkie wycieczki wykupić i my wykupiliśmy wycieczkę i do tego parku tam wodnego, gdzie te zwierzęta tańczyły, wykupiliśmy wycieczkę na wulkan i wykupiliśmy wycieczkę do Siam Park, nie wiem jak to się dokładnie wymawia. Jest to wodny park rozrywki, są różne, wiecie, ślizgawki i jest też taka część restauracyjna, jest część basenowa. Ogólnie taki aquapark po prostu. I my to wykupiliśmy wszystko na styk do dnia przedostatniego mojego pobytu. Gdybyśmy wykupili to troszkę wcześniej, no to mielibyśmy te daty ruchome i moglibyśmy na przykład przełożyć sobie wulkan na kolejny dzień, ale z tym, że to było właśnie wszystko tak wyliczone do mojego wyjazdu, no to jakbyśmy przełożyli wulkan, no to już by nie starczyło miejsca na ten aquapark. A wszystko mieliśmy wykupione, więc już było jak było po prostu. Trochę żałuję, bo chciałbym bardziej może tak wiecie wypoczynkowo i właśnie rozrywkowo, a założyłem sobie na początku, że chcę te wszystkie miejsca zwiedzić, bo to są największe atrakcje tam na Teneryfie. Już nie było odwrotu po prostu, ani żeby wycofać się z tego wulkanu, ani żeby się wycofać z tego aquaparku. No można by było, ale po prostu przepadłyby pieniądze, a same wstępy na wulkan 75 euro, na ten park, Siam Park też 75 euro. Później jeszcze jakieś busy były, no ogólnie nie były to najtańsze, wiecie, te bilety wstępu, więc wykorzystaliśmy. Wulkan bardzo fajnie, a jeżeli chodzi o ten Siam Park, ten aquapark, no to jakbym na przykład kolejny raz jechał, no to nie chciałbym tam jechać. Wydaje mi się, że to można znaleźć gdzieś tutaj też w okolicy takie rzeczy. A jeżeli już jak jechać, no to moi drodzy zalecam wam, żebyście sobie jednak odżałowali pieniądze i wykupili ten szybki pas, gdzie możecie bez kolejki na każdą atrakcję wejść. Bo tak jak na przykład tutaj byliśmy w Movie Park, w tym parku z rollercoasterami, też są bardzo długie kolejki, ale wiecie, później jak już dojdziecie do tej kolejki, no to jednak jazda tym rollercoasterem trwa kilka minut, a jazda na takiej ślizgawce to czekacie godzinę do tej najwyższej, to już chyba koło godziny czekaliśmy, ślizgawki i sam zjazd trwa, nie wiem, 10 sekund, 15, więc kolejny raz jak najbardziej tak, ale tylko z wykupionym tym szybkim pasem, gdzie można po prostu do każdej atrakcji wyjść do kolejki. Moi drodzy, ja już gadam i gadam, będę spóźniony zaraz do lekarza, więc jedziemy do pani dermatolog. Jestem już po dermatologu, jakoś już musiałem wstać bardzo wcześnie i nie zdążyłem zjeść śniadania, to wpadłem sobie teraz tutaj na śniadanie. Zamówiłem kawkę, tutaj taki zestaw wędlinek, 2 bułeczki, myślę, że zjem tylko jedną i jajko. Szkoda, że nie ma nutelli. Dobre śniadanko, ale mało białka, zaraz sobie dobiję jeszcze białkiem. Muszę się teraz znowu przyzwyczaić na mój tryb żywieniowy, bo tak jak wiecie, ja w ogóle nie jem cukru i teraz trochę się uzależniłem na tym urlopie od cukru, bo jadłem go dużo i jednak już wczoraj na przykład wieczorem jak siedziałem przed telewizorem, no to miałem ochotę na coś słodkiego. Dobrze, że nie miałem, bo bym pożarł. Ale ogólnie najpierw tak chcę sobie ustalić, jakie mam teraz celem sylwetkowe. Wtedy sobie podejmę decyzję, jaką dietę teraz będę prowadzić. To znaczy może nie tyle dietę, tylko po prostu czy będę chciał teraz już zacząć tyć, czy na razie tak trzymać jak jest. We will see. Pani doktor, Polka,
Powiem wam, że szukałem wtedy kilku lekarzy, obdzwoniłem i po prostu ona miała najbliższy termin. Ja mam trochę, w sumie nie do wszystkich polskich, bo laryngolog też jest pochodzenia polskiego, ale kiedyś jak próbowałem gdzieś znaleźć lekarza, żeby wyleczyć trądzik jeszcze parę lat temu, no to mam złe doświadczenia z polskimi lekarzami, a tutaj bardzo fajne praktyki. Co prawda pani doktor powiedziała mi, że to jest ok, to jest jakieś takie znamie. Nie miała słowa po polsku, co to jest, taka narośl jakby. I ona mi to może usunąć prywatnie za 60 euro, czyli w sumie niedużo, ale mówi, że to będzie wycięte i zaś będę mieć bliznę, więc muszę się zastanowić, czy wolę mieć tutaj tą kropkę, czy mieć bliznę. Jeżeli chodzi o to tu czerwone, no to jest też norma, nie muszę się o to bać. Mówiłem, że to się pod wpływem słońca robi czerwone. No i z tym, jeżeli chodzi, no to nie wiem, pani doktor powiedziała, że to każdy ma. Powiem wam szczerze, że u nikogo takiego czegoś nie widziałem, ale ponoć każdy ma. Nie wiem, ale była pani bardzo miła, nie wiem, nawet jakby mi nic nie pomogła, bo w sumie nie pomogła, to i tak mam jakieś dobre wrażenia, wiecie co? To jest chyba kwestia tego, jak ludzie do was podejdą, bo jak wiecie, morda w pałąk i nie mili, to od razu nie macie, wiecie, no jest niefajnie, a ta pani była miła, roześmiana, nic mi nie pomogła, ale jest okej. Aha, nie, i słuchajcie, wysłała mnie do swojego męża, ponoć mam przepuklinę. Nie wiem, że mam coś z tym moim pępkiem jest nie tak, że tu niby jest przepuklina, nie wiem, ja wam powiem szczerze, że ja ten pępek akurat, ja się w ogóle swoje ciało obserwuję, jak się zmienia, wiecie, ja jestem trochę tym hipochondrykiem, ten co trochę tak, wiecie, lubi przesadzać, może nie aż takim bardzo dużym, ale trochę jestem i nie wiem, mój pępek akurat jest chyba bez zmian od kiedy go pamiętam, ale dała mi właśnie do swojego męża, do lekarza i muszę u niego zrobić termin. Mam nadzieję, że nie mam przepukliny, ale będzie jajo jak mam. Nie wiem, nie chciałbym. Uwaga, 3-4, bo nastąpiła jakaś dziwna stylizacja na mojej głowie. Jesteście na to gotowi? 1, 2, 3 i... Kurwa, żeśmy się chyba nie dogadali. Poszedłem do tego mojego fryzjera, słuchajcie, miałem fryzurę taką wymyśloną, no normalną, krótka góra, jak zwykle w sumie ostatnio. I patrzę, nie ma go, nie ma, czekałem jakieś 10 minut, widzę, że ta dziewczyna, która zawsze robi mi brwi, była wolna, więc poprosiłem ją, żeby mi zrobiła w tym czasie brwi i tak wiecie, już mówię 20 minut, myślę, już mi coś zacząłem sobie wymyślać po prostu, że chcę coś innego i stwierdziłem, że on ostatnim razem przed wyjazdem chyba miał tak fajnie ścięte włosy, tak króciutko, tu miał boki też na zero i górę miał tak jakby trochę poloczkowaną. No i jak już w końcu ona mi zrobiła te brwi, czekałem jeszcze kolejne 10 minut, aż w końcu zawołał chyba chłopaka, który jest tutaj, się uczył u niego, żeby mi umył głowę. W końcu siadam na ten fotel, mówię mu, słuchaj, ty ostatnio miałeś taką fajną fryzurę, może coś byśmy takiego, mówię, zrobili. No on, okej, nie ma sprawy. I nie wiem, którym on razem miał takie włosy, ale ja sobie nie kojarzę. Ja nie kojarzę, żeby on miał kiedyś taką fryzurę, uwierzcie mi na słowo, on nigdy nie miał takiej fryzury. Ja czasem mi się wydaje, że on ostatnio mi, słuchajcie, po złości mnie szczerze, żeby się już po prostu ode mnie uwolnić, bo ma bardzo dużo teraz tutaj pracowników, mówiłem wam chyba kiedyś, że jest szefem i chyba bardzo bym mnie chciał przekierować do tych pracowników, bo nieraz jest tak, że wiecie, 4 osoby siedzą, nie szczygą, bo wszyscy idą do niego i chyba on sobie wybrał mnie za cel, że mnie się pozbędzie, ale ze mną nie jest tak łatwo, mi poprawił humor tą fryzurą. Za 2 tygodnie będę z powrotem. Czekajcie, żeby był pełen efekt. Musiałem wejść aż po Red Bulla i przejść przez supermarket, zobaczyć jak ludzie reagują, ale powiem wam, że tutaj w Niemczech jakoś tak nie reagują, nawet jak jest coś dziwnego się ma na głowie. No nie, wiecie, bok jest i tak jak ten mój bok. To sobie to zaraz, wiecie, po swojemu ułożę, ale... No stylizacja taka nieziemska. A siedzi... O! Jak tak zrobię, to już jest lepiej. Wziąłem sobie dla odmiany, znowu piję energetyki, wiem, wybaczcie, nie powinienem, ale tak piję. W ogóle słuchajcie, miałem tak zniszczoną, zajechaną cerę w te pierwsze dni, które przyjechałem. Na pewno jest to trochę spowodowane mocnym słońcem. Trochę, że piłem alkoholu więcej niż zwykle.
ale zapewne też jest to spowodowane tym, że nie suplementowałem w ogóle kreatyny, witaminy C i w ogóle mojej suplementacji, bo jakbym wziął jeszcze chyba całą suplementację, po pierwsze obawiałem się czy wziąć, bo nie wiedziałem jak to jest na lotnisku, czy to nie będzie jakieś narkotyki i mi to nie przejdzie. Teraz już po fakcie wiem, że można w sumie wszystko brać i nie ma z tym problemu, ale jak ja bym wziął całą moją suplementację, to by znowu jakieś 2 kilo, wiecie, było wszystkiego więcej, albo bym musiał sobie jakoś porozdzielać, powydzielać, więc nie brałem. I powiem wam, że zaraz po powrocie zacząłem pić kreatynę, dużą ilość kreatyny, bo kreatyna działa w ten sposób, że trzeba ją jakby uzupełnić, więc teraz przez pierwszy tydzień będę po 20 gram dziennie jej pić, a później znowu 5 dziennie, jak już uzupełnię ją w organizmie. Wróciłem od razu, słuchajcie, do kolagenu i do dużej ilości witaminy C i powiem wam, że cera od razu mi się poprawia. Co prawda jeszcze wychodzi ze mnie ta teneryfa, bo widzicie, tu na nosie, tu mam pryszcze, ale jest o wiele lepsza już kondycja tej skóry niż jak była zaraz po powrocie, bo wyglądałem tragicznie. Przyszedłem do Lidla, bo zobaczyłem w aplikacji, że jest kupon na nie na jogurty, ale na ten, nie wiem czy to tak się nazywa po polsku, mleczny ryż proteinowy. To taki wygląda jak jogurt, ale jest ryż i jest ta wersja proteinowa dzisiaj z kuponem w promocji, więc chcę kupić i widziałem też kupon na kurczaka, więc sobie wejdę, będę już mieć na zaś. I jeszcze proszę mi kiedyś zarzucić, że nie jestem patriotą, państwo spojrzą. Nawet w niemieckim Lidlu torba z Biedronki polskiej, więc patriota na 100%. I właśnie w dzień mojego wyjazdu, w dzień wylotu, nie, dzień po, dostałem powiadomienie, miałem zapisane, był ten Lidlomix w promocji. No ale niestety ja byłem na Teneryfie, więc Lidlomixa nie będzie, poczekam, może będzie jeszcze ta sama promocja przed świętami, bo w sumie się zdecydowałem, że chciałbym go mieć, ale chcę poczekać aż będzie w promocji. I tak najlepsza promocja, bo przeglądałem całą historię przed zakupem, była chyba pół roku temu, na początku jakoś roku, albo w marcu. Wtedy był o 100 taniej, a teraz była promocja o 5 dych, więc liczę, że może przez to, że mi przepadł teraz o te 5 dych taniej, to przed świętami będzie ta promocja całkowicie, że znowu o 100, bo zazwyczaj te promocje co jakiś czas się powtarzają, więc zobaczymy. Pierwszy raz widzę, żeby w Lidlu były Yankee Candle i to jakaś taka chyba edycja specjalnie dla Lidla, bo nic nie widziałem w sklepach w takim akurat wydaniu. Po 9,99. Ale mam fryzurę. Sprawdzimy. Jest zapach teraz stricte jesienny. Pumpkin. Świetnie pachnie, ale zawsze te świeczki świetnie pachniały. I drugi jest czereśnia. Czereśnia z czymś innym. Super też. Ale w sumie mam zapas świeczek. Pokażę wam co kupiłem. Tak jak mówię, poszedłem głównie po te jogurty ryżowe, po ten mleczny ryż. Nie wiem, czemu jak mówię mleczny ryż, to mi się kojarzy ten mięsny ryż. Te jogurty, bo były w promocji, na 10 sztuk był kupon. I te były, to jest taka kaszka manna, pudding. On był w promocji, też wziąłem sobie 4, ale był tylko cynamonowy i naturalny, więc ja tak nie bardzo przepadam. I te lody, one normalnie kosztują około 4 euro, a teraz jest cena standardowa euro 99. Nie wiem, czy to dlatego, że chcą się już ich pozbyć, bo nie jest jako, że z promocji, tylko normalna cena standardowa euro 99. Więc możecie sobie ci, co są z Niemiec, zobaczyć, może będą u was. U mnie były ostatnie 2, więc je wziąłem. Był kurczak też w promocji, więc kilo 200 w cenie chyba 9 euro, więc spoko cena, normalnie dychę kosztuje kilogram. Jeszcze udało mi się też jeden filet taki wołowy znaleźć, też ostatni był i też był w promocji, a data ważności do 7 października, więc długo. Tu taki na gyros gotowy i wędlinę. Teraz przez najbliższe dni wróciłem już do regularnych treningów. Dużo białka, co prawda już nie redukcyjnie, ale dużo białka, żeby organizm się zregenerował. Uzupełnił sobie te ubytki, bo na pewno dużo tam wypłukałem wszystkiego sobie tym urlopem. Tak jak mówię, nie suplementowałem się. I byłem też wczoraj w Kauflandzie w sumie właśnie zobaczyć za kolagenem, ale jednak ten z Action najbardziej się opłacał, więc wziąłem sobie znowu ten z Action, z tym, że on jest bezsmakowy, a ja już się przyzwyczaiłem do tego, którego zamawiam z SFD, on jest smakowy. Ale kupiłem sobie ten, bo jednak widzę naprawdę duże rezultaty na twarzy po tym kolagenie. Normalnie kupuję Omega 3 w Action, bo tam jest taki duży swój, chyba 300 tabletek za 10 euro. Ale teraz mi się już kończy białko, kończy mi się kreatyna, wszystko mi się kończy, więc tak prawdopodobnie niedługo będę musiał zrobić
większą paczkę sobie z Polski, z SFD albo może z innej firmy, teraz znowu z SFD była jakaś kontrowersja w kreatynie. No ale by the way, ja stamtąd zamawiam, ja też wam nigdy nie mówię, że te produkty są jakieś świetne, ja tam głównie patrzę, że cenowo mi odpowiadają, a jem też dużo mięs i wszystkiego, więc ja tych składników odżywczych i tak dostarczam dość sporo już z tego, co jem, a to jest taki dodatek, ta suplementacja. No ale w związku z tym wziąłem sobie tylko taką małą w DM-ie, omega 3, i będąc, i multivitaminę, bo też już nie miałem, także też z Action. Co znalazłem? Znalazłem do czyszczenia kabiny. Właśnie już nieraz chciałem kupić takie metalowe, ale nigdzie nie widziałem, a jak widziałem, to kosztowały po 15 euro. Więc bez sensu używałem wciąż swoją plastikową, ale teraz w Kauflandzie macie i to jak dodam ten film, jeszcze ona powinna być. Jest za 2,50, słuchajcie, przeceniona. I patrzcie jaka ładna. Raz, że ładna, a dwa, że jest z wieszakiem. I ten wieszak widzę teraz dopiero, wcześniej nie widziałem go. Jest normalnie wieszak, więc można zamontować, tylko chyba trzeba wiercić, a ja nie za bardzo chcę. O! Do tego nie zwróciłem wczoraj uwagi, myślałem, że to jest sama ta, a jest z wieszakiem. Więc może uda mi się znaleźć. Oczywiście porysowaną kupiłem. No ale za 2,50 najmniej będzie porysowana. Można sobie ją zawiesić. Wiem, że z tej jednej marki są takie mocne kleje, może mi się uda coś znaleźć i wtedy no super. Także możecie sobie lecieć do Kauflanda, one są po 2,50 teraz. Dobra, gadu, a lody topnieją, więc chowam wszystko do lodówy.